Coaching innowacji w pigułce. Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji. Pozwala precyzować cele i je osiągać, także w biznesie. Coaching jest sercem usługi coachingu innowacji. Dzisiaj będziecie mieli Państwo okazję poznać szczegóły tej usługi, ale przede wszystkim zapoznać się z doświadczeniami z jednej strony coacha, a z drugiej firmy, która skorzystała z usługi coachingu innowacji. A dzisiaj są ze mną w studio doktor habilitowany inżynier, profesor Politechniki Warszawskiej Marcin Olszewski. Dzień dobry. Oraz Dawid Pierzak z firmy IT Kreatywni. Dzień dobry. Marcin jest coachem innowacji, a Dawid i jego firma skorzystali z usługi coachingu innowacji. Pierwsze pytanie do naszego coacha. Marcinie, na co dzień jesteś związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a dokładnie z Katedrą Biotechnologii, Środków Leczniczych i Kosmetyków. Jesteś także kierownikiem projektu, którego celem jest powstanie mobilnego urządzenia pozwalającego na detekcję metali ciężkich w wodzie. Gdybyś mógł nam opowiedzieć nieco więcej o swojej specjalności. Oczywiście. Tak jak powiedziałaś, jestem profesorem Politechniki Warszawskiej i zajmuję się na co dzień biotechnologią molekularną, przy czym jestem też kierownikiem projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Otrzymaliśmy finansowanie w ramach programu strategicznego TechMat Strateg 3, który dotyczy opracowania bardzo nowoczesnego urządzenia w postaci układu detekcyjnego służącego wykrywaniu metali ciężkich w wodzie. Ten układ będzie mobilny przede wszystkim. Ma być dostępny dla wszystkich, ma być przede wszystkim tani i ma mieć możliwość wykrywania przynajmniej 8 metali ciężkich w wodzie. Według norm światowych, chociażby WHO, tych metali ciężkich, które powinniśmy wykrywać, jest kilkanaście. My zobowiązaliśmy się właśnie do wykrywania przynajmniej 8 metali. Do tej pory nie ma takiego systemu, który pozwala in situ, czyli w miejscu poboru wody, wykrywać metale ciężkie i to wszystkie naraz w krótkim czasie. Tutaj rozumiemy ten czas liczony w minutach. Są systemy, teraz obecnie są systemy oczywiście laboratoryjne, które wyglądają w następujący sposób. Musimy mieć odpowiednie pomieszczenia, odpowiednią aparaturę i personel techniczny, który pozwoli na wykrycie metali ciężkich w wodzie i to są powiedzmy procesy, które trwają dosyć długo, czasami kilka dni. Natomiast nasz system ma umożliwić wykrywanie tego w krótkim czasie, w sposób efektywny ekonomicznie i dostępny właśnie dla każdego. Nasz układ ma jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie dwa układy detekcyjne, zarówno optoelektroniczny, jak i elektrochemiczny. I dodam jeszcze tylko tyle, że ma mieć 3 nowoczesne warstwy bioreceptorowe, przynajmniej 3, składające się zarówno z DNA, jak i peptydów, ale też białek, modyfikowanych białek fluorescencyjnych, w skrócie GFP. Także prowadzę działalność naukową na uczelni właśnie związaną z tym układem. Prowadzę też inne projekty, bardziej już takie nawiązujące stricte do biotechnologii molekularnej, jak chociażby systemy wykrywania patogenów. Brzmi bardzo ciekawie, zdecydowanie innowacja, która ułatwia nam życie, więc czekamy na jej oczywiście wdrożenie. Pytanie do Dawida. Dawidzie, powiedz proszę, czym zajmuje się Twoja firma i jak pozycjonuje się w branży, i jak mają się innowacje do tego, co robicie na co dzień? Moja firma jest firmą w branży technologicznej, w branży IT, więc jakby samo to już bardzo dużo mówi o tym, że jest to branża, w której innowacje są na porządku dziennym. Tutaj cały czas zachodzą zmiany, nawet w trakcie naszej rozmowy zachodzą kolejne zmiany, o których będzie trzeba się dowiedzieć, nauczyć i przede wszystkim wprowadzić w życie. Moja firma na tą chwilę zajmuje się głównie identyfikacją wizualną klientów. Tworzymy loga, hasła reklamowe, wszelkie papeterie, strony internetowe, czasem sklepy internetowe, jak również dedykowane aplikacje dla klientów, które mają za zadanie ułatwiać im życie. Korzystamy z najnowszych technologii, i właśnie dlatego ta branża jest innowacyjna. Właśnie przez te najnowsze technologie, których musimy używać, żeby pozostać konkurencyjnym na rynku.
Bardzo dziękuję. Marcinie, jesteś coachem, tak jak Państwo wiedzieli, bardzo dobrym specjalistą w dziedzinie, ale jesteś także ekspertem, który ocenia wiele wniosków projektowych. Elementem rekomendacji, które otrzymuje przedsiębiorstwo, jest również wskazanie potencjalnych źródeł finansowania tej innowacji, która jest zaproponowana we współpracy między coachem a firmą. Teraz chciałabym zapytać o Twoje doświadczenie właśnie jako eksperta, który ewaluuje wnioski. Powiedz proszę, jak widzisz przygotowanie firm w kontekście w ogóle przygotowania aplikacji, ale także później realizowania? Czy coś zmieniło się na przestrzeni lat? Czy tych przedsiębiorstw jest więcej? Tak, dobre pytanie. Na pewno jest ewolucja. Obserwuję ewolucję. Wcześniej był POIR, właściwie zakończył się już program POIR, teraz czekamy na FENGA, a jeszcze wcześniej był POIK, czyli Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. I we wszystkich tych, powiedzmy, programach brałem udział i jestem w stanie właśnie zaobserwować taką ewolucję. To znaczy przedsiębiorcom jest znacznie łatwiej przystępować do środków, zwłaszcza tym, którzy już chociaż raz skorzystali z takich środków. Program Innovation Coach ma na celu pomóc wskazać przedsiębiorcom, jakie są środki, jak należy z nich korzystać, ale przede wszystkim ma za zadanie oczywiście pomóc w znalezieniu pomysłu, to znaczy albo potwierdzenie tego, że ten pomysł, z którym przychodzi przedsiębiorca do naszego programu Innovation Coach jest zasadny, jest konkurencyjny, ma rację bytu i warto starać się o środki unijne. Ewentualnie staramy się w ramach programu Innovation Coach wskazać alternatywne rozwiązanie, które ma rację bytu. Także odpowiadając na pytanie, jak najbardziej widzę tą ewolucję, ale tutaj podkreślam, ta ewolucja jest jest najbardziej rozwojowa w przypadku firm, które chociaż raz skorzystały z tych środków unijnych. Natomiast nasz program Innovation Coach ma pomóc firmom, które do tej pory przede wszystkim nie korzystały z takich źródeł finansowania. No właśnie, czy widzisz jakieś bariery, które stoją naprzeciwko temu, że firmy nie sięgają jeszcze po to finansowanie? Jak zachęcać skutecznie te firmy, żeby zdecydowały się na aplikowanie? Jeżeli chodzi o finansowanie, no to podstawową barierą jest brak pomysłu na innowacje. To znaczy, żeby otrzymać środki unijne, to musimy wdrożyć coś innowacyjnego na rynek. To nie może być wdrożenie alternatywnego produktu, który jest na rynku, który już funkcjonuje. Natomiast przedsiębiorcy przede wszystkim mają problem. Mówimy tutaj głównie o środowisku MSP oczywiście. I to jest ponad 90% przedsiębiorstw, które oceniam, jeśli chodzi o fundusze unijne. Natomiast zasadniczo małe przedsiębiorstwa bądź średnie nie mają własnych kadry badawczej, albo jeżeli mają, no to są to pojedyncze osoby. I w ramach programu Innovation Coach wskazujemy im możliwości współpracy z polskimi naukowcami, z polskimi instytucjami, czy to uniwersytetami, politechnikami, instytutami badawczymi, tak żeby wykorzystali nasz potencjał. Rektor Politechniki Poznańskiej wskazał, że tak naprawdę mamy niesamowicie zdolną kadrę badawczą i należy jej potencjał wykorzystać i brakuje nam takiej synergii pomiędzy biznesem a nauką. Jak obserwujemy sobie, co się działo 10-20 lat temu, przedsiębiorstwa działały sobie, naukowcy sobie. To, co powiedział tutaj Dawid przed chwilą, wszystko toczy się teraz bardzo szybko. Rozwój technologiczny jest niezmiernie szybki i warto by było, żeby przedsiębiorcy skorzystali z gotowych rozwiązań, pomysłów, które funkcjonują w naszych uczelniach. I my w ramach naszego programu Innovation Coach jako eksperci staramy się dobrać to środowisko naukowe do pomysłu, z którym przychodzi do nas przedsiębiorca, do programu Innovation Coach, bądź pomagamy znaleźć, tak jak powiedziałem, alternatywne rozwiązanie, z którym później może taki przedsiębiorca startować po środki unijne. Dawidzie, opowiedz o swoich doświadczeniach. Skorzystałeś z usługi Innovation Coach, z coachingu. Dlaczego zdecydowałeś zgłosić się do projektu? No i co udało się wypracować? Idąc do samego początku, jestem na takim etapie w życiu, jeżeli chodzi o firmę, że osiągnęliśmy już to, co zakładaliśmy na samym początku
po założeniu działalności i chcielibyśmy wprowadzić coś nowego. Do programu Innovation Coach przyszliśmy z kilkoma pomysłami, które naszym zdaniem wydawały się innowacyjne i rozwojowe. I z tych pomysłów udało nam się przy współpracy z ekspertem wybrać jeden pomysł, który potem wspólnie rozbudowaliśmy o kolejne elementy. Docelowo kończąc tą naszą współpracę z coachem na wypracowaniu jasnej idei tego projektu, co ma zostać stworzone, w jakim czasie, z jakimi zasobami, no i przede wszystkim przy pomocy właśnie jakiej placówki naukowej możemy do tego dotrzeć. To był pomysł na aplikację dla diabetyków, czyli coś zupełnie innego niż robiliście dotychczas na co dzień. Powiedz proszę, jak wyglądał ten proces kreowania tego pomysłu, jego dopracowywania, tworzenia planu wdrożenia, no i jakie rekomendacje dostaliście, jeśli chodzi na przykład o finansowanie właśnie? Idąc zupełnie od początku, pomysł na aplikację dla diabetyków pojawił się zupełnie przypadkiem. Mój kolega ma cukrzycę 2. stopnia i kiedyś podczas rozmowy wyszło, że ma problemy z kontrolowaniem swojej choroby poprzez właśnie kontrolowanie diety, kontrolowanie dawkowania insuliny i wszystkiego, co jest z tym związane. I zapytał mnie, czy nie byłbym w stanie pomóc mu w dopracowaniu pomysłu związanego właśnie z tym kontrolowaniem tej choroby, tak żeby docelowo ta aplikacja, która by mogła powstać, mogła pomagać osobom z cukrzycą, szczególnie osobom, które dopiero dowiedziały się o tym, że są chore, mogłaby pomagać w normalnym funkcjonowaniu. Proces całego tworzenia tego pomysłu z coachem wyglądał w sumie bardzo, bardzo prosto. Na początku porozmawialiśmy o tym, my przedstawiliśmy z naszej strony, jak my byśmy to widzieli. Coach oczywiście wysłuchał nas, wprowadził kilka uwag co do tego, co powinno się dziać w tej aplikacji i z kim powinniśmy nawiązać współpracę i docelowo wyszedł nam całkiem spory projekt tak naprawdę. W ogóle nie zakładaliśmy, że to osiągnie aż tak duży rozmiar ta aplikacja, ale dzięki właśnie poradom eksperta udało nam się znaleźć te kruczki, o których tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia i które wyszły dopiero podczas rozmowy. Zarówno z ekspertem, jak i z osobami związanymi właśnie z cukrzycą. Zarówno z lekarzami, jak i osobami chorymi po prostu na cukrzycę. I dzięki temu mamy, moim zdaniem, bardzo dobry pomysł, na który potrzebujemy finansowania. I właśnie Innovation Coach umożliwił nam to, że możemy znaleźć finansowanie na to i znaleźć współpracę z placówką badawczą, dzięki czemu projekt ma rację i możliwość pojawić się na rynku w ciągu, mam nadzieję, najbliższych 3 lat. Brzmi bardzo obiecująco. No i niesamowite, że udało się wspólnie wypracować coś, co będzie miało duży wpływ na nasze życie. Pytanie do Marcina. Marcinie, powiedz, jakie korzyści płyną dla ciebie jako dla eksperta z procesu coachingu innowacji? Muszę powiedzieć, że eksperci też się uczą. Tak? To jest przede wszystkim, nabieramy nowego doświadczenia. Praktycznie człowiek powinien całe życie się uczyć. Natomiast tutaj dla nas doświadczenia z przedsiębiorstwami, ja sam kiedyś od razu dodam, byłem przedsiębiorcą przez kilka lat, także mam trochę rozumiem może lepiej przedsiębiorców, natomiast na pewno uczą nas te doświadczenia, znaczy te kontakty ze światem biznesu, jakie są realne potrzeby danego przedsiębiorcy. Wiadomo, że każdy przedsiębiorca przychodzi z innym problemem, każdy przedsiębiorca jest innym, natomiast ja mam satysfakcję przede wszystkim z tego, że mogę takiemu przedsiębiorcy pomóc, że taki przedsiębiorca chce się rozwijać, że widzi potrzebę swojego rozwoju, bo to nie wszyscy o tym wiedzą, ale jeżeli ktoś się nie rozwija w biznesie, myślę, że Dawid może to potwierdzić, nie szuka czegoś nowego, to z czasem może mieć problemy z przetrwaniem na rynku. I zależy nam na tym, żeby takim przedsiębiorcom przede wszystkim pomagać i stąd właśnie jak rozmawiałem z moimi kolegami, koleżankami, ekspertami, to jest dla nas też pewna satysfakcja, a przede wszystkim staramy się stworzyć takie środowisko, które wychodzi naprzeciw, podaje pomocną dłoń przedsiębiorcom
i pokazuje, że środowisko naukowe nie jest takie straszne, że to są normalni ludzie, z którymi można rozmawiać, z którymi można dyskutować i rozwiązywać przede wszystkim problemy. Brakuje tej synergii, jaka jest na przykład, nie chcę powoływać się na konkretne kraje, ale w Europie Zachodniej. Zazwyczaj tam jest tak, że to jest normalna relacja biznes, nauka. Tak? Także tutaj oczywiście na pewnych zasadach, na pewnych oczywiście w oparciu o pewne dokumenty, NDA na przykład, które pozwalają na pewną poufność, tak? I są obopólne korzyści dla naukowców z takiej współpracy, to zaznaczam. I staramy tak długo szukać środowiska naukowego, które jest w stanie rozwiązać dany problem i poprowadzić przedsiębiorcę we właściwym kierunku rozwoju jego innowacji, no i przystąpić do wspólnego jakby zazwyczaj wspólnego startu o środki unijne, tak żeby rozwijać się w danej dziedzinie jak najbardziej dynamicznie, bo zazwyczaj sam przedsiębiorca nie ma takiego zaplecza naukowego, warsztatu i wiedzy, która jest niezbędna do tego, żeby wdrożyć coś nowego na rynek. Także konkluzja jest taka, ja mam przede wszystkim ogromną satysfakcję. Oczywiście nie ukrywajmy, też jest pewna gratyfikacja finansowa u ekspertów, natomiast my spotykamy się w środowisku ekspertów na różnych chociażby szkoleniach i słyszę zewsząd, że przede wszystkim to jest nauka i satysfakcja, że możemy komuś pomóc i rozwijać. Teraz już mamy taki etap w rozwoju naszej przedsiębiorczości w Polsce, że my możemy sami się rozwijać. Nie musimy być wykonawcami, producentami, którzy wdrażają obcą technologię. Możemy własną technologię rozwijać i wdrażać nowoczesne produkty. A powiedz proszę, jak przygotowujesz się do procesu coachingu innowacji? No i może mógłbyś udzielić kilka dobrych rad firmom, które zgłosiły się do usługi coachingu innowacji. Być może również jakieś przygotowania po ich stronie mogłyby to usprawnić i te innowacje, które są wspólnie kreowane, ten plan i te pomysły, to wszystko mogłoby iść powiedzmy szybciej i kwitnąć. Jak się przygotowuję, to oczywiście najpierw pozyskuję informacje, jeżeli są strony internetowe danego przedsiębiorstwa, czy strona, jakieś informacje na temat jego działalności, to ja i inni eksperci zgłębiamy wiedzę na temat tego, co produkuje, czym się zajmuje dany przedsiębiorca. Oczywiście mamy krótką informację tutaj po wstępnej weryfikacji przedsiębiorcy przez instytucję zarządzającą program Innovation Coach, jaki jest pomysł, jaki ogólny jest zarys pomysłu danego przedsiębiorstwa. Staramy się robić wstępne rozeznanie dotyczące tego pomysłu. Oczywiście później już na spotkaniu face to face bądź czy to stacjonarnym, czy mailowym, czy przede wszystkim telefonicznym, jesteśmy w stanie później wyciągnąć wszystkie szczegóły, na których zależy przedsiębiorcy, ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że ważne jest to, żeby przedsiębiorca znalazł czas. Miał taki przypadek, że przedsiębiorca bardzo chciał, ale nie miał czasu. To jest pierwszy taki podstawowy warunek, dość oczywisty, ale okazuje się, że później tego czasu nie ma, bo my musimy poświęcić jako eksperci, wiele godzin pracy poświęcić, ale też oczekujemy, że przedsiębiorca znajdzie to 2-3 godziny czasu na zgłębienie problemu i wspólną rozmowę, dyskusję. Natomiast druga rzecz to przede wszystkim być otwartym na to, że ktoś chce mu pomóc i na współpracę z naukowcami. Bo zazwyczaj te firmy, tak jak powiedziałem, nie mają własnego warsztatu zaplecza B+R, nie mają takiej kadry badawczej, która mogłaby rozwiązać problem. Zresztą gdyby mieli, to pewnie by do nas się nie zgłaszali. Także tutaj mogę życzyć odwagi i spróbowania. Nic nie traci się poza tym czasem, który trzeba poświęcić, bo tu nie ma ani wkładu finansowego ze strony przedsiębiorcy i mało tego, jak tutaj już Dawid powiedział, to jest pewien taki, może powiedzmy, sposób na weryfikację swojego pomysłu, czy to ma sens. Warto, żeby ktoś inny spojrzał, że to będzie po prostu, to już nie będzie subiektywne odczucie, że coś ma sens, ręce i nogi. To już będzie takie obiektywne spojrzenie przez drugą stronę. Mało tego, myślę, że ja nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, gdzie przedsiębiorca byłby niezadowolony z usługi Innovation Coach i usługi eksperta. Zawsze wychodził podbudowany,
mamy bardzo często jako eksperci podziękowania już później po programie Innovation Coach. Oczywiście ten program dla nas jako ekspertów na pewnym etapie się kończy, potem to już przedsiębiorca musi wziąć sprawy w swoje ręce i starać się nawiązać współpracę z tą instytucją, którą mu wskażemy, bądź inną, alternatywną. Natomiast i oczywiście postarać się pozyskać finansowanie, złożyć wniosek. Dawidzie, powiedz, a co było dla ciebie najbardziej cenne, jeżeli chodzi o rekomendacje, które otrzymałeś? To była ta współpraca z jednostką badawczą, czy jeszcze jakieś inne elementy otworzyły ci oczy na pewne rzeczy, spowodowały, że inaczej spojrzałeś na swój pomysł, na możliwości wdrożenia i teraz jakby też ta skala, która przed tobą stoi, jest dużo większa? Na pewno ekspert zwrócił uwagę na pewne punkty, o których nie miałem pojęcia, że w ogóle powinienem się nimi zajmować, zastanawiać się nad tym. Jakby zawsze sądziłem, że te elementy po prostu automatycznie staną się, jakby nie będę musiał się nimi martwić. No jednak po weryfikacji z ekspertem stwierdziłem, że kurczę, jednak trzeba na to spojrzeć z zupełnie innej strony. A co to było na przykład? Nie bardzo chciałbym tutaj mówić dokładnie, żeby nie zdradzać szczegółów projektu. Dotyczyło to głównie konsultacji medycznych z lekarzami i osobami związanymi z cukrzycą. Na pewno cenne uwagi, które dostawaliśmy od eksperta, dotyczące też samego sposobu pracy nad projektem, żeby usystematyzować go, żeby to nie było na zasadzie wodospadu, że rzucamy wszystko i robimy ten projekt, tylko usystematyzujmy go tak, żeby jakąś metodologię przyjąć konkretną do zarządzania tym projektem, nawet w tej fazie kreacji tak naprawdę na początku. I najcenniejszą rzeczą, tak mi się wydaje, w tym momencie, którą widzę, jest to, że ta rekomendacja, którą dostaliśmy od eksperta, jest nie tylko suchym pismem opisującym mój projekt, ale też dającym wskazówki, jak go poprowadzić dalej, w którym miejscu powinniśmy się udać, żeby dostać finansowanie na nie, czy szczególnie z którą placówką naukową moglibyśmy nawiązać współpracę, bo jak wiemy, nie jest to proste, żeby znaleźć konkretną placówkę, która chciałaby wziąć udział w projekcie i przede wszystkim dostać się nawet do samej placówki, żeby porozmawiać z kimś, kto mógłby zostać odpowiedzialny za taką współpracę. A na jakim etapie jesteście i jakie macie plany na przyszłość? To jest rozwój tego projektu, czy chcecie równolegle jakby rozwijać kolejne innowacje? Nasz plan w sumie jest bardzo prosty. W tym momencie jesteśmy na etapie kończenia wizji całego projektu i dopinania pewnych szczegółów technicznych związanych z samą logiką działania aplikacji. Czekamy, tak jak tutaj Marcin wspomniał, czekamy na finansowanie, bo jakby środki, które były, już się skończyły, ale wiemy, że będą nowe, więc czekamy bardzo, bardzo trzymając kciuki na to finansowanie. Jak tylko dowiemy się, że jest już otwarta pula pieniędzy, na pewno złożymy projekt, żeby otrzymać przynajmniej część tego finansowania, które byśmy chcieli dostać na rozwój tej aplikacji. A plan jest taki, że aplikacja ma zostać napisana w na tyle ogólny sposób, żeby można ją też było przekładać na różne inne choroby później, w zależności od tego oczywiście, czego będą dotyczyć. Tak jakby cukrzyca jest tylko początkiem. Wiemy, że jest jeszcze wiele innych chorób cywilizacyjnych, które nie mają prostych rozwiązań ułatwiających życie i stawiamy właśnie na tą sferę ułatwiania życia normalnemu użytkownikowi, tak? Statystyczny Kowalski, żeby miał po prostu łatwiej w życiu. Marcinie, a twoje plany na przyszłość? Żeby rozwijać biokatalizatory do technologii wodorowych. Ja zajmuję się enzymami, między innymi inżynierią genetyczną i kreowaniem nowych enzymów fuzyjnych. I narodził się mi wczoraj pomysł, jak mogę rozwiązać pewne problemy właśnie z pozyskiwaniem wodoru prawdopodobnie w efektywny sposób. Natomiast na co dzień realizujemy projekty naukowe z moimi pracownikami, doktorantami, studentami, którzy są bardzo kreatywni i wdrażamy nowe rozwiązania właśnie w diagnostyce molekularnej, które wspomniałem na początku, medycznej, do wykrywania nowych chociażby patogenów. Także tutaj to jest jeden z takich kierunków rozwoju. Pochwalę się, że mamy kilka wdrożeń na skalę właśnie światową. Chociażby mój zespół opracował w ramach jeszcze pracy na Politechnice Gdańskiej
mieliśmy projekt Prapowski przy współpracy właśnie z przemysłem dotyczący nowoczesnego enzymu niedostępnego na rynku, który pozwala na biotechnologiczne otrzymywanie nowych leków, m.in. insuliny do leczenia cukrzycy. Trzeba się pozbyć materiału genetycznego w postaci kwasów nukleinowych, czyli DNA, RNA i opracowaliśmy nukleazę, która potrafi szatkować na kawałki, na drobne kawałki właśnie materiał genetyczny, którego się później jest łatwo pozbyć w trakcie oczyszczania biofarmaceutyków, takich jak na przykład insulina. Także jest to projekt zakończony sukcesem, produkt wprowadzony na rynek światowy. Firma, która była beneficjentem, która z nami współpracowała, jest bardzo zadowolona. To jest ich najlepszy sztandarowy produkt obecnie. Życzę w takim razie powodzenia, jeżeli chodzi o wasze plany zawodowe na przyszłość. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Politechniki Warszawskiej Marcin Olszewski, coach w projekcie Innovation Coach oraz Dawid Pierzak, założyciel IT Kreatywni, który skorzystał z usługi coachingu innowacji. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pozwolił Państwu poznać usługę coachingu innowacji, przybliżył sylwetkę coacha, jego ekspertyzę, jak również korzyści, jakie płyną ze skorzystania z usługi dla przedsiębiorstwa. Zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków, ale zapraszam także do tego, abyście się zdecydowali na udział w projekcie i skorzystanie z bezpłatnej usługi Innovation Coach. Do zobaczenia.